Witam wszystkich ponownie i zapraszam do oglądania mojego drugiego filmiku na YouTubie. W moim drugim filmiku chciałbym powiedzieć o miejscach w Leicester, mojej małej ojczyźnie, w mojej drugiej ojczyźnie Anglii. Mój kanał oczywiście nie będzie tylko o Leicester, ale wszystkich miejscach, które zwiedziłem w Anglii i nie tylko. Zaczynam jednak od Leicester, bo jest to jakby logicznym początkiem, od którego chcę zacząć. Mam na dysku mojego kompa tyle materiału, że aż się dosłownie przelewa. I sukcesywnie będę z niego korzystał. I muszę najpierw trochę bardziej ogarnąć robienie klipów na YouTube. Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny. Zapraszam na drugą część. I oczywiście kciuki w górę. W tym, którym się spodoba mój kanał, proszę subskrybować. Zapraszam do oglądania. Znajdujemy się teraz na ulicy Narborough Road. Jest to tygiel wszystkich nacji, jakie znajdują się w Anglii chyba. Kolega mi podpowiedział, że czytał jakiś survey, czyli przegląd taki, i w Mercury, Leicester Mercury to jest taka lokalna gazeta, i oni tam napisali, że to jest jedna z najbardziej multikulturowych ulic świata, że to jest najbardziej multikulturowa ulica Europy. Ale potem oni zrobili sprostowanie i powiedzieli, że to jest najbardziej multikulturowa ulica na świecie wręcz. Tutaj mieszkają wszystkie nacje. Polska, litewska. Tutaj mamy sklepy różnego rodzaju, bary, restauracje wszystkich nacji. Od Hindusów po Polaków, Litwinów, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie nacje praktycznie mieszkają tutaj na tej ulicy. Jest to tutaj w Leicester nazywane jako polskie getto. Tu już znajduje się rzymskokatolicki kościół, w którym msze są odmawiane w języku angielskim. Często tu przychodzimy, ponieważ polski kościół znajduje się praktycznie po drugiej stronie miasta. Zajmuje nam to, jeżeli byśmy chcieli jeździć do kościoła polskiego, z pół godziny najmniej, żeby się tam dostać. Mamy polski akcent w Leicester, jest parę takich sklepów z polskim jedzeniem, które jest bezpośrednio sprowadzane z Polski. Często robimy tu zakupy, żeby pamiętać o domowym smaku, o domowym jedzeniu, jakie w Polsce mamy. Teraz Wam pokażę tutaj market, taki typowy bazar w Leicester. Jest fajny folklor, nieraz jak ci ludzie tam nawołują, jak zachęcają do zakupu ich towarów. Zaraz zobaczycie zresztą sami, może nam się uda zobaczyć, jak oni tam nawołują. First peak, first next train. Pound of ball. Penny pole now, £1. Knee how. Cherry, pound cherry. Sweet corn, pound cherry. Pound of ball. Nice collie, lad. Nice collie, 70. Snow White collie. Snow White, come on. Snow White collie over here. Come on. Snow White collie over here. Snow White. Come on. £1 any ball.
To jest ładna pogoda, więc dużo ludzi po prostu ciągnie do wodopoju. Czuję, że po tych frytkach ja też się chyba napiję sajdera, bo nie mogę piwa pić też z różnych względów. Wejdziemy do środka i kupię sobie sajderka. A co? No nareszcie udało mi się zakupić po pewnych perypetiach sajdera, którego się z przyjemnością przy takim cieple, przy takich temperaturach, jakie tu dzisiaj w Anglii panują, napiję. Wasze zdrowie. Awesome power of God. Our God is greater. Our God is stronger. You are higher than any other. Our God is healer. Awesome power of God. Our God. Takie performance są dość częste na High Street. Pełno tutaj ludzi się przewija. Jest dużo właśnie takich występów, takich performance'ów, ale także i takich widoków jest pełno. Ludzie bezdomni często siedzą i żebrzą tutaj właśnie na tej ulicy. Tak to wygląda. Następny performance. Pan dość świetnie gra na organach. Is rolling. Hi, I'm Becky from Woodside Animal Centre, RSPCA Leicestershire branch. Today we're at Weston Park Festival and we are having a Have a Go dog agility and a dog show to raise awareness of the Animal Centre. We'll also be here to talk about everything that the Animal Centre does, selling some bits from our shop and just to talk to the public really and see everyone's dogs. Okay. What is the general idea of this event? What is the purpose of this? I think it's a community event to get everyone in the community together, just have some good times and just sort of promote local business, I guess. Okay, thank you very much. Right, no worries, thank you. Wait. That won't be consolation note to either the All Blacks or the Lions players at this moment in time. Yeah, I know former Wales flanker Martin Williams is alongside you. Martin Williams, why was that not a penalty to the All Blacks at the death? I've got no idea, Sonia. This should have been in the corner. It was, we was different from where we were at the start. This is exactly what happened. We've come back, we've looked at the replay, and Rowan Black is, look, he's done a huge favour there. The All Blacks not so much. It was a technicality. Back on the table. Whether he's bottled it, only he knows. But very, very Whoa! to be honest, I think the Blacks were a goal kicker. The last 2 years, they would have probably won this series. Wait. Table. Good boy. Papa Bear from Mama Bear, over. Say again, over. I'm just trying to work out where AC Warwick was. If you don't want, I won't camcording you. AC1 was meant to be on the over.
Okay, so we're the Navy Cadet Force, TS Cutlass. So we take kids from 8 to 18, teach them life skills, but they get to play with weapons. They roll around in the mud, do a lot of boating, kayaking, canoeing, things like that. So we do that around Leicestershire. What is the activity in this? What is interesting of the people of this event? What could you say about this? Yeah, so it's more of a recruitment drive more than anything, to get kids interested in extracurricular activities such as getting on the water, discipline, team skills and things like that. Okay, thank you very much. No, thank you. Znajdujemy się przy kościele świętej Marii de Castro. Jest to stary dość kościółek. Też on jest reformowany, czyli luterański, angielski. Też Wam postaram się znaleźć zdjęcia, jakieś filmy ze środka. O, jest otwarty nawet. Może wejdziemy i sfilmujemy trochę. To jest ten kościół w środku. Dzisiaj akurat mam to szczęście, że jest otwarty. Nie zawsze jest otwarty ten kościółek. Święta Maria, widzę, tutaj jest. I tu jest chyba święty Jerzy. Czuć tu historię, jest to taki styl surowy. Nie wiem, czy zauważyliście, tutaj jest to styl surowy, taki bardziej gotycki. Tutaj pan, który mnie oprowadza po tym kościele, powiedział, że to jest 700 lat wstecz, z XIII wieku te płytki są zachowane. Są oryginalne inkrustacje, oryginalne herby tutaj władców czy możnych z Leicester. Tutaj znajdujemy się przy zamku w Leicester. No nie jest to pokaźny zamek. Jest to malutki zameczek, ale z tego, co się dowiedziałem, tutaj w tym zamku przebywał, sercem był właśnie Richard III. I tak jak się pytałem tutaj pana tego, co mnie oprowadzał po tym kościele, jak się go pytałem, to on powiedział, że, bo się zadałem mu takie pytanie, dlaczego Yorkshire, czyli to znaczy się York, rości sobie prawa do tego, a do jego prochów, do prochów Richarda III, a on został pochowany jednak tam w katedrze w Leicester. On mi odpowiedział, że po prostu jego życzeniem było, żeby został pochowany, jego serce było właśnie tutaj w Leicester. On a nice summer lunchtime, take the sandwiches and just sit there and then go back to work. Okay. But Leicester City Council sold it to Demover University, so it's not open to the public anymore. I see that one. So it's getting on for 2 years. It's been closed to the public. Okay. But it was nice, you know. You got seats I remember 2 or 3 years ago I was in here and I just went inside, but well. Yeah. At the beginning of last year, council decided to sell it to the university, and that gate's been closed ever since. Okay. You know that. Yeah. Down there.